Tak, dobrze. Tak, tu jest. Niestety wyblakłe dosyć, ale jeszcze coś jest. Tutaj, różne znaczki Solidarności, to też jest cały dział, cały do badań. To była tak zwana czwórka, tutaj jest Kuroń, Michnik, Wujec i Romaszewski siedzący w więzieniu. I Solidarność robiła, Poczta Solidarność Małopolska, takie znaczki i potem sprzedawała, dzięki temu miała kasę na działania. A jednocześnie jakby mówiła, że trzeba tych ludzi uwolnić z więzienia, także to było miało podwójne znaczenie. Pierwsze wydawnictwa to były robione, tak jak mówiłem, na maszynie i to były przebitki. Ważne było kupić w sklepie przebitki, bo też nie było to łatwe. I kalka i można było ileś sztuk na maszynie za jednym razem. Potem zaczęto wydawać już to był pierwszy komunikat Korowski. I tutaj były te pierwsze śmiałe, odważne osoby, które się zgodziły to jawnie podpisać. A potem wydawano na Powielaczu Białukowym, to już Mirek Chojecki zrewolucjonizował i tu mamy numer 4 maj czerwiec 79 rok, gdzie jest już nawet i spis rzeczy i tak dalej. I tu gdzieś będziemy mieli spis wszystkich, którzy podpisują, ale świetny druk, widać, że to jest czytelne, to się już nadaje do różne protesty pisane, na przykład tu jest cały rolniczy protest. Potem właśnie Witek Łuczywo zrewolucjonował druk, wymyślając technikę sitodruku. No i tak, żeby nie wiem, jakiś pierwszy znaleźć taki jeszcze marny sitodruk. Pierwszy robotnik był robiony jeszcze na powielaczu denaturowym, więc on specjalnie nie był atrakcyjny. To drugi numer, to jest październik 77 roku i to jest autentyczny, to nie jest. I są postulaty, informacje, co się dzieje. A potem pierwsze były, to już szósty numer, już wchodzi technika sitodruku i co jest ważne, że na przykład to, co było dawniej pisane taką czcionką, to tutaj jest ta czcionka zmniejszona dzięki technice drukarskiej, fotograficznej i na takiej kartce A4, na przykład tutaj, kilkanaście stron maszynopisu można było zmieścić. To jest numer jeszcze sprzed Solidarności, z 80 roku, na rocznicę wydarzeń radomskich robiliśmy, ale widać, jak jest to już starannie robione. I żeby takie ładne rzeczy były, taki ładny druk, 5 plag Górnego Śląska, to się wykorzystywało do tego letrasety, czyli specjalnie kupowało się w sklepach plastycznych z gotowymi literami tutaj wpisanymi. Trzeba było potem w tą literkę wdusić na papier i z tego powstała matryca do potem fotografowania. Tu częściowo są zużyte te letrasety, ale jeszcze jakby ktoś chciał, to można by z tego jeszcze nad tym robić dalsze wydawnictwa. Potem ta technika coraz bardziej się doskonaliła i na przykład tutaj już potem poszliśmy na taką pracę, że mieliśmy zdjęcia robić. I tu mamy, proszę bardzo, to jest rok 78, 6 listopada. Dlaczego jest zdjęcie kardynała Wojtyły i kardynała Wyszyńskiego? Bo kardynał został papieżem, czyli news. Jan Paweł II jest na robotniku. Telewizja pokazała tylko jakąś tam migawkę, a myśmy tu już wiele pisali o nim zwłaszcza jak była pielgrzymka, to już było wtedy bardzo dużo informacji. To jest bardzo ważne, to jest w ogóle rzecz taka jakby jednak koronna. Biblioteka Robotnika, Bolesław Sulik, Robotnicy. Niby nic, 78 rok, niby nic takiego istotnego, a to jest właściwie podręcznik, jak wygrać strajk, jak zrobić Solidarność. Tutaj jest zapisany. Bolesław Sulik jest dziennikarzem, który był polskim w Anglii. Jest synem dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, generała Sulika, który udało się uniknąć zamordowania w Katyniu, bo był porozumienie Sikorski-Majski i z armią Andersa udało mu się wyjść na zachód. Jego syn
Potem przyjechał jako dziennikarz i zrobił reportaż, nie tyle reportaż, tylko analizę, esej, świetnie tu wydrukowany, jak drobny druczek. Ile to trzeba by było książek wydać, gdyby nie ta technika sitodruku. I tu w zasadzie jest podane, dlaczego ten strajk szczeciński w roku 70-71 przegrał. To jest analiza. Dlaczego ówczesny Wałęsa, nazywał się Bałuka, przegrał. I dlaczego ten Wałęsa musi wygrać.